Jest triumf atomu i korekta morskich farm wiatrowych w polskim planie klimatycznym. Rozwód z gazem Rosji w Europie został przypieczętowany w Brukseli. Dronopad zapalił tankowiec rosyjski w oczekiwaniu na cios USA, który może nie nadejść. Jest 18 grudnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Cios dronopadu w tankowiec Rosji w oczekiwaniu na ruch USA, który może nie nadejść. Rozmowy pokojowe o Ukrainie utknęły znów w martwym punkcie, więc USA mogą wykonać kolejne uderzenie sankcjami w Rosję. Niezależnie od tego trwają ataki dronów ukraińskich na flotę widmo Kremla. Doszło do uderzenia w kolejny tankowiec rosyjski. USA pozostają niezdecydowane w sprawie nowych sankcji wobec Rosji i kontynuują negocjacje z Kremlem. Ukraińcy, nie czekając na rozstrzygnięcie, uderzają coraz celniej w środki służące Rosji do eksportu węglowodorów na czele z flotą widmo. Według Bloomberga administracja USA szykuje nową rundę sankcji przeciwko Rosji, jeżeli odrzuci ona propozycję traktatu pokojowego z Ukrainą. Źródła Reutersa w Białym Domu przekonują jednak, że, cytuję, rolą agencji jest przedstawienie prezydentowi opcji działania. Nowe środki mają zostać ogłoszone nawet w tym tygodniu, bo były przedmiotem rozmów sekretarza skarbu Scotta Bessenta z ambasadorami krajów Unii Europejskiej. Rozmówca Reutersa z Departamentu Skarbu powiedział, że, cytuję, wszystkie opcje pozostają na stole. Bloomberg sugeruje, że nowe sankcje USA mogłyby uderzyć we flotę widmo Rosji, czyli tankowce pozwalające omijać istniejące restrykcje. Byłoby to uderzenie mniej dotkliwe od ceł na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich, rozważanych przez USA od kwietnia, kiedy ruszyły rozmowy pokojowe. Warto przypomnieć, że USA wprowadziły cła na eksport ropy z Rosji do Indii oraz restrykcje wobec Rosnieftu oraz Łukoila, które mogą wykluczyć te firmy z rynku. Między innymi przez to Rosjanie stracili 34% przychodów ze sprzedaży ropy i gazu w listopadzie 2025 roku. Jednakże dużo skuteczniej ograniczają Rosjan spadek cen ropy oraz ataki Ukrainy na logistykę eksportu węglowodorów. Ropa Brent kosztuje około $60, a rosyjska Urals około $40 przez wizję nadpodaży w 2026 roku. Drony Ukrainy uderzają w kolejne tankowce naftowe Rosji. W nocy z 17 na 18 grudnia doszło do uderzenia w tankowiec rosyjski w Rostowie nad Donem, wywołując pożar na pokładzie i 2 zgony. Ponadto atak w porcie zwiększa szanse czasowej blokady żeglugi. Podobne uderzenia z listopada zagroziły już dostawom przez kluczowy naftoport w Noworosyjsku, powodując ich czasowe zatrzymanie. To kolejne trafienie we flotę widmo Rosji, które zwiększa ryzyko udziału w dostawach ropy rosyjskiej. Wyższe koszty ubezpieczenia oraz pośrednictwa będą dodatkowo obniżać rentowność takiego handlu, zmniejszając dodatkowo przychody Kremla. Tymczasem nie ma porozumienia o zakończeniu walk na Ukrainie. Kijów żąda gwarancji bezpieczeństwa USA zatwierdzonych przez Senat. Unia Europejska rozważa wykorzystanie zamrożonych aktywów Kremla do finansowania obrony ukraińskiej. Według portalu Axios w ten weekend mają się odbyć w Miami rozmowy USA-Rosja i USA-Ukraina na temat szczegółowych założeń układu. Najbardziej kontrowersyjne dotyczą zbycia terytoriów okupowanych przez Rosję przez Ukrainę. Czas na pozostałe wieści. Na początek z Polski. Triumf atomu i korekta offshore. Nowa wersja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu zwiększa udział energetyki jądrowej oraz ogranicza morskie farmy wiatrowe. Ministerstwo Energii omówiło założenia i odpowiedziało na pytania podcastu Energy Drink. 17 grudnia odbyła się też nowa aukcja offshore. Więcej na stronie internetowej. Cena energii spada, ale rosną opłaty. Blisko 90% odbiorców energii w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. W takich domach średni miesięczny wzrost na rachunku wyniesie około 3%, tłumaczy Urząd Regulacji Energetyki po zmianie taryf na 2026 rok. Nowa ustawa sieciowa. Jutro, czyli 18 grudnia, na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów będzie aktualizowany projekt UC84, czyli ustawy sieciowej, uwzględniający także pewne postulaty branży, poinformował minister energii Miłosz Motyka, pytany przez podcast Energy Drink. Inwestorzy OZE obawiali się m.in. dodatkowych opłat do już ustalonych projektów.
Przestępstwo w Enerdze. Komisja Nadzoru Finansowego podaje, że złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa. Zażądała też blokady rachunków podmiotów, których transakcje wskazują na potencjalne wykorzystanie informacji poufnej. Chodzi o sprzedaż akcji wobec braku wydzielenia z Orlenu. Teraz wieści z Europy. Rekompensata CBAM. Komisja Europejska zamierza zaproponować fundusz wart 639 milionów euro, mający rekompensować koszty wprowadzenia obciążenia od emisji na granicy Unii Europejskiej, czyli CBAM. Ma być finansowany z 25% przychodów z obciążania towarów spoza Unii powstałych bez kosztów polityki klimatycznej. Zwrot samochodowy. Wbrew opiniom krążącym w sieci, cel redukcji emisji CO2 we flotach samochodów w Europie o 90% nie oznacza konieczności wprowadzenia pomiaru przez użytkowników pojazdów. Ten obowiązek spoczywa na producentach samochodów. To odwrót od planu zakazu nowych silników spalinowych w 2035 roku. Podkopane zajęcie aktywów. Według Politico to USA bezpośrednio wpłynęły na rządy w Europie, powiększając grupę państw przeciwnych wykorzystaniu zamrożonych aktywów Rosji do wsparcia obrony Ukrainy. Kanclerz Niemiec ocenił szansę na sukces szczytu z 18 na 19 grudnia na, cytuję, pół na pół. Rozwód z gazem Rosji. Parlament Europejski przyjął propozycję legislacyjną REPowerEU zakładającą stopniowe wygaszanie kontraktów gazowych z Rosją do końca 2027 roku. Oznacza to, że rozwód z gazem rosyjskim stał się częścią legislacji unijnej, niezależnym od polityki sankcji. Jeszcze wieści ze świata. Zająć koncesję. Wbrew zapowiedziom publicysty Carlsona Tuckera, prezydent USA nie wypowiedział wojny Wenezueli we wczorajszym przemówieniu do narodu. Zapowiedział jednak, że odzyska koncesje naftowe znacjonalizowane w przeszłości przez Caracas. Wcześniej zapowiedział blokadę dostaw ropy z Wenezueli. Powrót atomu. Japonia zmniejszyła udział paliw kopalnych w miksie energetycznym do najniższego poziomu od katastrofy w Fukushimie dzięki wzrostowi wykorzystania energetyki jądrowej oraz odnawialnej. Spadło głównie wykorzystanie elektrowni gazowych. Japonia wznowiła pracę 14 z 33 reaktorów wyłączonych po katastrofie. Los węgla. Według prognozy Międzynarodowej Agencji Energii spadek zużycia węgla w Chinach o 126 milionów ton przezwycięży wzrost o 36 milionów ton w USA w 2027 roku. Jednakże w 2025 roku ma nastąpić wzrost zużycia węgla na globie o 0,5%, głównie przez politykę USA. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Od teraz podcast Energy Drink, także na stronie internetowej. Do zobaczenia, do usłyszenia, a teraz także do przeczytania. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.